Witam wszystkich ponownie. Moje trzecie wideo, dzisiejszy temat to pomaganie innym. Zacznę od historii, która mi się przydarzyła jakiś czas temu. Jest to prawdziwa historia. Idę przez miasto, ludzie uśmiechnięci, pogoda super. Szedłem na przystanek, stoję na przystanku i czekam na autobus. Byłem tam może 5-10 minut. Po drugiej stronie widzę młodego chłopaka, imigrant, siedział bez nóg, żebrał. Obok jego matka też żebrała w takiej pozycji. No i ludzie przechodzili, tam parę osób widziałem, że się zainteresowało, ktoś tam nawet coś wrzucił, ale większość osób ogólnie widziałem, że nie była zbyt zainteresowana tym, co się działo obok nich. Co mnie zszokowało jeszcze bardziej, jeden gość przechodził, stanął, myślałem, że pewnie coś wrzuci, a on stanął przy nich i zaczął się na nich wydzierać. Co mówi dokładnie, to nie wiem, ale wierzcie mi, nie było to nic miłego. Po chyba 2-3 minutach odszedł stamtąd, no mi się zrobiło żal, naprawdę pomyślałem sobie, totalna znieczulica. Podszedłem do niego, jakiegoś tam pieniążka mu wrzuciłem i zacząłem z nim rozmawiać. Chłopak opowiedział mi historię swojego życia, opowiedział mi, co mu się przytrafiło. Jechał autem ze swoim najlepszym kumplem. Mieli wypadek, nie z jego winy. Autobus w nich wjechał. Chłopak od razu na miejscu stracił nogi, drugi na miejscu zginął. Teraz tak, chłopak ma 17 lat. Całe życie przed sobą, nie może pracować, ma matkę, która ma raka i prawdopodobnie niedługo umrze. Odchodząc stamtąd, zacząłem sobie analizować swoje własne życie i zacząłem myśleć o wielkości moich problemów. Przed tą sytuacją moje problemy wydawały się przynajmniej takie. Po tej sytuacji co najwyżej takie. W tym momencie również miałem taką lekką satysfakcję, że mogłem temu chłopakowi chociaż troszeczkę pomóc. Czułem się nawet chyba lepszy od tych niektórych ludzi, którzy nic nie zrobili, którzy tylko przechodzili tam. Ale czy byłem lepszy? No nie wiem, sam posłuchaj do końca historii i sam to ocenisz. Dobra, później, kilka godzin później, to już był podwieczór, wracam tą samą ulicą, na rogu był taki sklep, ja przechodzę obok tego sklepu, patrzę i nie dowierzam. Ten sam chłopak, z którym wcześniej rozmawiałem, stoi przy sklepie. Tak, stoi przy sklepie, na własnych nogach. Mówię sobie, no cud się stał jakiś chyba, no odzyskał nogi. Nie wiem, może to dzięki tym moim datkom, nie wiem, no miałem ochotę go uściskać. A za chwilę patrzę, stoi z drugim kumplem i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że ten drugi kumpel to prawdopodobnie jest ten gościu, co zginął z nim w aucie. Matki nie było, ale jakoś tak pomyślałem, że chyba ta matka w tego dnia na raka nie umarła. No cóż, w tym momencie można sobie zadać jeszcze raz to samo pytanie, czy jestem lepszy od tych ludzi, co nic nie zrobili? Nie no, co najwyżej głupszy chyba. I przypuszczam, że ten gość, co tak się na nich wydzierał, to pewnie taki sam naiwniak jak ja. I pewnie widział już chłopaka w akcji. No dobra, no w każdym razie trochę się zdenerwowałem, wiadomo, no nikt nie chce być w takiej sytuacji. Ale później zacząłem się zastanawiać. Zacząłem się zastanawiać nad tym, jak się czułem, zanim się dowiedziałem, że to jest zwykły oszust. A czułem się świetnie. Czułem się naprawdę fajnie, bo wiedziałem, że pomogłem komuś. Czułem się w środku jak taki mały bohater. Widziałem, że ja pomagam, jak niektórzy ludzie odwracają się tyłkiem. I to było naprawdę fajne uczucie. Podsumowując, zdałem sobie sprawę z tego, że nie mam wpływu na to, co ktoś inny zrobi. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, co zyskujesz pomagając innym? Po pierwsze, dużo lepsze samopoczucie. Po drugie, satysfakcję. Po trzecie, twoja pewność wzrasta, bo wiesz, że nie żyjesz tylko dla siebie i dla swoich bliskich, ale również dla innych, obcych ludzi. 4. Sprawiasz, że świat staje się lepszy. 5. Wiele badań naukowych potwierdza, że pomagając innym ludziom w jakikolwiek sposób, te korzyści prędzej czy później wrócą do ciebie. Także wydaje mi się, że to jest dość ważne. Dobra, zadanie dla was na dzisiaj. Zrób coś miłego dla kogoś. A najlepiej dla kogoś obcego. Nie wiesz co zrobić? Dobra, daję ci przykład. Widzisz policjanta, który łapie jakiegoś bandziora, nie trzyma go, skuwa go w kajdany, ciężko mu nie możesz sobie poradzić. Podbiegnij do gliniarza, kopnij go w dupę i co się stanie? No prawdopodobnie puści tego gościa wolno, a za tobą będzie biegł, nie? Pomogłeś? Pomogłeś! Oczywiście to jest jeden ze sposobów, jak znasz inny, to coś zrób, ale zrób coś miłego.